Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić ciasto. Będzie to ciasto taka czekoladowa śliwka. Będzie to ciasto naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Jeżeli lubicie śliwki i czekoladę, to na pewno będzie to dla Was ciasto. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Ja podzielę tę pracę na takie 3 etapy. Pierw zrobimy ciasto. Jak zrobimy ciasto, zrobimy później budyń. I na sam koniec tego budyniu zrobimy krem i przystroimy właśnie śliwkami w czekoladzie. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. 4 duże jajka, 110 g mąki pszennej tortowej, 15 g kakao, 150 g cukru, ja mam cukier drobny, szybciej się fajnie ubije. Do tego około taka niepełna łyżeczka proszku do pieczenia i około taką pół łyżeczki octu. I zaczynamy, wbijamy jajka do miski. Mam też wyłożoną blaszkę, spód blaszki papierem do pieczenia. Blaszka ma wymiary 27 na 18 cm. Do mąki tutaj dodaję taką płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Do mąki dodaję też kakao. Tak. I to fajnie żebyśmy wymieszali i fajnie, gdyby to było przesiane przez sitko. Piekarnik sobie już rozgrzewam. Grzałka góra-dół na 180 stopni. To na razie odstawiam. I nasze jajka ubijam z cukrem. Po prostu ubijamy i co jakiś czas dosypujemy troszkę cukru. Ubijamy, nam zajmie najwięcej czasu. Musimy ubić do białości. Najlepiej, żeby to naczynie było raczej wąskie i wysokie, wtedy szybciej się ubija. Także zaczynam od ubijania. I słuchajcie, już jest ubite. O, widzicie, do białości. Ubijałam 12 minut. Na tym po prostu nie oszczędzamy czasu. 12-15 minut. Tak, odkładam. I teraz będziemy tutaj dawać naszą mąkę. Wsypuję do przesiewacza. Połowę i delikatnie mieszamy do samego spodu. Jak już mamy wymieszane, dodajemy, tak jak mówiłam, pół łyżeczki, kilka kropel octu 10%. O, wystarczy. I to wszystko mieszamy. Szpatułką jeszcze przemieszam do samego dna. O, i wykładam na blaszkę. Wyrównujemy.
wkładam do nagrzanego piekarnika, grzałka góra-dół na 180 stopni, około 20-25 minut. Po prostu do suchego patyczka, ale nie zaglądajmy zbyt wcześnie, dopóki nam się ciasto trochę nie podniesie, bo inaczej opadnie. Mój biszkopt był 22 minuty w piekarniku. Tak, ładnie urósł. Wiadomo, on troszeczkę teraz opadnie, ale suchy patyczek jest. O, tak wygląda. I teraz nie wyciągamy go z foremki, tylko czekamy, aż ostygnie. Dopiero wtedy wyciągniemy. Także odstawiam go. O. I niech stygnie, a my zaraz zabieramy się za drugi punkt robienia ciasta. Biszkopt nam się studzi, a my zrobimy w międzyczasie budyń, bo on też nam musi ostygnąć. Masa budyniowa też będzie musiała nam mieć temperaturę pokojową. I od czego zaczynamy? Co nam będzie potrzebne? Już mówię. 600 ml mleka, 3,2%. Takie będzie najlepsze. Tutaj sobie wlewam pół litra. O. Tak. A 100 ml wleję sobie obok do kubeczka. 100 ml wlewam tu obok do kubeczka. Mleko nastawiam na gaz. Zapalam. O. Do kubeczka wsypuję 2 budynie śmietankowe lub waniliowe. Każdy budyń ma po 38 gramów. Budynie są bez cukru. Tak. Do mleka daję 4 łyżki stołowe cukru. I tutaj jeszcze daję 2 żółtka. Budynie trzeba z żółtkami rozmieszać. Mieszamy od czasu do czasu, żeby rozpuścił się cukier. Mleko nam się zaczyna gotować. O. I wlewamy i oczywiście od razu mieszamy nasz budyń z żółtkami. Musimy mieszać, żeby nam masa się nie przywarła i nie spaliła. I musimy doprowadzić do zagotowania, wtedy masa nam zgęstnieje. Cały czas mieszamy. Masa zgęstniała, robią się bąbelki, to znaczy, że już się zagotowała. Skręcam gaz. Widać. Masa jest żółciutka, ładna, gęsta, bez żadnych grudek. To widać chyba. I żeby mi szybciej wystygło, przekładam sobie po prostu do metalowej miski. O. Masę, jak i nasze ciasto, możecie zrobić dzień wcześniej. Nic nie szkodzi, jeżeli sobie zrobicie dzień wcześniej.
Ja tak samo, jak zrobiłam to, wyciągłam masło. 82% tłuszczu, to nie może być margaryna. Wyciągłam, ponieważ nasz budyń, jak i masło, 20 deko masła, 200 gramów, muszą być w takiej samej temperaturze. Wtedy nam na pewno nasza masa się nie zważy. I żeby budyń nasz nie miał kożucha, to wtedy, kiedy jest gorąco, przykrywamy woreczkiem takim do żywności w ten sposób, żeby budyń po prostu nie miał kożucha. I odstawiamy do wystygnięcia wszystko. Wszystko musi mieć temperaturę pokojową. Budyń i masło. I zaraz widzimy się. U Was to będzie chwila na następnym etapie. Budyń i ciasto nam stygnie. Następną rzeczą, którą zrobimy, będą śliwki. Ja mam swoje śliwki suszone, ale oczywiście możecie kupić takie zwykłe w sklepie suszone śliwki, byle one nie miały pestek, bo na to trzeba zwrócić uwagę. I ja te śliwki sobie namoczyłam w likierze czekoladowym. Tutaj dużo wcześniej one stały już w lodówce, one są namoczone fajnie. Fajnie by było, gdybyście namoczyli w likierze dzień wcześniej. Jeżeli chcecie, żeby dzieci jadły ciasto, to oczywiście nie moczymy w likierze. Możemy umoczyć po prostu śliwki w herbacie. Może być to herbata, może być to też woda z cytryną, ponieważ śliwki suszone są bardzo słodkie i może być to też woda z cytryną. Ja mam namoczone, tak jak mówiłam, w takim czekoladowym likierze. Tak, no, naprawdę są pyszne i one już tak wchłonęły ten likier, że zaraz zobaczycie, że ten likier zrobił się taki bardzo gęsty. Jeżeli namoczycie w herbacie, to musicie poczekać, aż śliwki, wszystko zależy jak macie ususzone śliwki, aż śliwki będą mięciutkie, nasiąkną i dopiero wtedy zlewacie na siteczko śliwki i czekacie, aż z tej herbaty one obciekną, żeby były suche. I to by było na tyle. Mówię, tutaj mam swoje śliwki namoczone dzień wcześniej w likierze. I ja ich odcedzać nie będę, bo jak widzicie, nie trzeba po prostu. Nasz budyń już ostygł. Budyń i masło, tak jak mówiłam, ma temperaturę pokojową, taką samą. Dajemy masło do miseczki. Budyń sobie nożem tak w takie kawałeczki, żebyśmy mieli, podziabiemy tak, i będziemy miksować. Zaczynamy od masła, miksujemy, aż masło zrobi się prawie białe. I później po kawałku będziemy dokładać naszego budyniu po troszeczkę i miksować, po troszeczkę i miksować. No, już żeśmy masę zmiksowali. Miksujemy ją później kilka minut, żeby po prostu masa była gładka. Tak. Tak. Odstawiam. Tu jest nasz biszkopt. Biszkopt będziemy przekrajać na pół. I taką struną lub ostrym nożem przekrajamy biszkopt na pół. Biszkopt mamy przekrojony i teraz wierzch naszego biszkoptu będzie spodem.
i w ten sposób wkładam go do wcześniejszej blaszki, w której żeśmy piekli biszkopt. Na dole blaszki jest wyłożone papierem świeżym do pieczenia i mam rant cukierniczy założony. Jak macie bardzo wysoką blaszkę, rant cukierniczy nie będzie Wam potrzebny. Odstawiam. Biszkopt będziemy teraz namaczać. I namaczamy. Czym będziecie namaczać? Słuchajcie, może być to herbata zwykła z cytryną, może być to smakowa herbata, może być to kompot, może być to woda z sokiem, albo ewentualnie, jeżeli ciasto będą jeść dorośli, może być to tak jak ja namaczam, jest to woda z likierem. Likier wybieramy sobie smak, jaki lubimy, w proporcji pół na pół. Na tak namoczony biszkopt wykładamy naszą masę. Pierwszą warstwę masy wcieramy w biszkopt, żeby masa się fajnie połączyła. Także pierwszą warstwę, tak jakby to, co położymy na samym początku, dogniatamy mocniej. Wtedy fajnie reszta masy też się właśnie połączy. I teraz wykładamy resztę. Oczywiście nie wszystko. Ja mniej więcej wyłożę tutaj połowę masy. Resztę zostawię masy na wierzch, bo będziemy kłaść jeszcze śliwki i żeby śliwki oczywiście nam się przykleiły do biszkoptu. Masę już mam nałożoną i wyrównałam. Ściągłam kołnierz ten cukierniczy, ponieważ mi on przeszkadzał. I teraz nakładamy drugą naszą przekrojoną połówkę ciasta. I teraz tu, gdzie jest przekrojone, dajemy tak. A spód ciasta teraz jest naszym wierzchem. I delikatnie tak przygniatamy, żeby masa połączyła się z naszym wierzchem. I teraz nasanczamy troszkę biszkopt. Ja nasanczam tym samym połączem, co nasanczałam dół. Dajemy tyle, ile lubimy. Jedni lubią bardziej mokre ciasta, inni mniej. I wykładamy tu resztkę naszej masy. Rozsmarowujemy równo na cieście. Wierzchnia warstwa też już jest. I teraz będziemy się brać za śliwki. Ja proponuję nie dawać całych takich połówek śliwek czy całych śliwek, jeżeli macie bezpestkowe, dlatego że bardzo trudno będzie Wam tak delikatne ciasto po prostu przekroić na kawałeczki. Ja śliwki będę kroić w takie malutkie kawałeczki. Im mniejsze pokroicie, tym lepiej będzie Wam się kroić po prostu ciasto. I na wierzch układam właśnie taką śliwkę. Oczywiście śliwka jest odsączona z alkoholu. Jeżeli moczyliście w herbacie czy tam w wodzie z sokiem, no to oczywiście trzeba tą śliwkę odsączyć. I zostanie nam tylko, słuchajcie, teraz przystrojenie ciasta. Taką warstwę śliwek też możecie dać do środka, jeżeli lubicie więcej. Jak będziemy przystrajać? Słuchajcie, ja będę przystrajać gorzką czekoladą. Uważam, zresztą zawsze mi smakowała śliwka z gorzką czekoladą. Jeżeli nie lubicie, może być to mleczna, biała czekolada, też będzie ładnie wyglądać. Lub jakaś smakowa.
przykładowo kokosowa. Także jeszcze zostało mi, rozpuszczę po prostu w kąpieli wodnej tabliczkę gorzkiej czekolady, dodam do tego 2 łyżki mleka i łyżeczkę masła. I tak będę w kąpieli wodnej roztapiać czekoladę. No i ostatni etap to jest dekorowanie czekoladą, ale można też na przykład wiórkami posypać, czym tam naprawdę chcecie. Odcięłam róg. O, i dekorujemy czekoladą. Ja mam gorzką. Nie mówię ile dać mleka do rozcieńczenia czekolady, dlatego że wszystko zależy, jaką czekoladę macie i jaka jest gorzka. Im bardziej będzie miała więcej kakao, tym oczywiście trzeba będzie dodać więcej mleka. Po prostu musicie mieszać i sprawdzać. I w ten sposób mamy ciasto gotowe. Fajnie, żeby je wsadzić na 3-4 godziny do lodówki, żeby masa nam stężała lepiej. Wtedy będzie oczywiście się lepiej kroić. Ja pokażę za kilka chwil, u Was to będzie, jak właśnie troszkę stężeje i jak będzie się kroić, jak wygląda w środku. Także do zobaczenia za chwilę. Po 2-3 godzinach ciasto na tyle fajnie stężało, że mogę Wam przekroić i pokazać, jak wygląda w środku. Pod spodem jest jeszcze papier do pieczenia. O, i już pokazuję. Tak ciasto wygląda w środku. Fajnie się kroi. Jest bardzo delikatne i naprawdę smaczne. Także polecam zrobienie takiego ciasta, póki jeszcze mamy śliwki. Jeżeli Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!